Ładnie, nie trzeba odśnieżać. Ognisko będzie też piękne. O, a to jest to schronisko pandy. Zobaczymy, czy tutaj kamerka się... No, słoneczko akurat wpada, więc idealnie. Na jedną osobę. Na jedną osobę można tutaj zrobić legowisko. Jest w miarę prosto i tylko kamienie trzeba odsunąć. Dobra, biorę się do roboty, bo słońce nie będzie na mnie czekało. Cięcie. No dobrze. Tak to wygląda. Słońce. Zasłaniamy. Biorę piłę, biorę siekierę i o rany, co ja widzę? Widzę drewno, tylko niestety cienkie rzeczy, ale jest oparte o drzewo, więc będzie na pewno bardziej suche niż to, co leży. Ok, zrzucam mandur i od razu przystępuję do szukania drewna. Siekiera. I piła, o której Wam mówiłem, kupiona na targowisku, na zawodziu. No, imituje oczywiście swoim wyglądem piłę turystyczną, taką, która w niektórych sklepach dochodzi do kwot naprawdę astronomicznych. Ta kosztowała 5 zł. Więc najprawdopodobniej jest produkcji ukraińskiej, więc szacun dla Ukraińców, że umieją coś takiego wyprodukować. No i fajnie, że ktoś to przywozi do Polski i on sobie zarobi i ja nie stracę. Polecam, chociaż jest no dosyć toporna w wyglądzie, mocno się gnie, nie jest jakaś super, no to za piątala daje naprawdę radę. Dobrze, siekiera i piła w dłoń, klipsik na czapkę zakładam, no i co, lecimy z tematem. Trochę jestem wypocony, zasłonię światło, żeby lepiej było widać, co czynię. Klipsik wygląda tak, można go założyć dwustronnie. Ja go założę od góry, żeby mi nad oczami tutaj nie fruwało nic. O, tak to wygląda. I co, i teraz przejdziemy na komóreczkę, żeby Wam pokazać to w całości, jak to się odbywa. Także tak wygląda cała kamera. Cześć. I co? Z niej się wyciąga po prostu klipsika, który jest blokowany. Kurczę. No niby mam jeszcze statyw na telefon, ale już mi się nie chce go wyciągać. Ten klip, no, jeszcze raz.
się wyciąga stąd. Jest bardzo kompaktowy. W ekraniku oczywiście widać, co się dzieje z kamerą. A tutaj się to... O, czekajcie, jak to widać? A, nie widać, co ja gadam. Nie widać, widać cień. Dobra, przechodzę teraz tutaj na przedni. Muszę się streszczać, ponieważ pojemność baterii w tym małym module jest mega mała. Chyba na 20 minut. Później on się po prostu wyłączy. Więc jeżeli będzie ten moment, że nagle będę mówił i się wyłączy, to oczywiście wybaczcie. Ok, rękawice skórzane. Szkoda, że białe, będą się mega brudziły, ale fajny zamszyk w środku. Czyli kiedyś używałem takich podgumowanych do tego, do przeznaczonych jak to było? Antynożowe i one były podgumowane i dlatego się mocno wyziębiała ręka. O, tu jest to drewienko, które jest naszykowane. Trochę śnieżone. Dobra, no ale jest. Dobra, to zostawimy na później. Będziemy to ogarniać. Zobaczymy. Teraz idziemy w poszukiwaniu jakiegoś fajnego drewna. Najlepiej grubego. Najlepiej jakieś drzewo uschnięte by się znalazło. No widzicie, mistrzem ona nie jest. No ale... Trzeba sobie jakoś radzić. Dobrze, zobaczymy. O, niepotrzebnie to piłowałem, bo to można było złamać. No, proszę Państwa, niedzielny survival to jest to. Ukręcimy dziada. Okay. No dobra, napiłowałem, a i tak to wyrwałem. Sarenki, pięknie. Widzicie je, czy nie? Pod górę. Pak, pak, pak. Dwie.
Fajne, blisko były. Mhm. O, czy to jest dobre, czy niedobre? Wygląda chyba na wilgotne. Cholera wie. Trochę cienkie, no ale dobra. Coś trzeba postanowić i coś trzeba zebrać. Plan był, żeby znaleźć jakieś grubasy, ale na razie grubasów nie ma. Dobrze, mamy drugi. Właśnie się zastanawiałem, kiedy trafię na jakieś na jakieś sarny i na jakieś inne zwierzaki. Dobra, trochę cieniutkich też trzeba pozbierać, żeby się rozpaliło. O, rękawiczki dają radę. Mega przyjemne. Proszę o więcej drewna. Więcej drewna. O, widzicie? Sosna jednak miękka. Czyli tam to drewno było mega twarde. Z tego wynika. O, tutaj legowiska. W nocy chyba będziemy mieli odgłosy jakieś fajne. Jest coś grubszego na oku, na widoku. Strony.
O, tutaj ostatnio skończyłem swoją wyprawę koło tego pieńka. Te ujęcia, które już były po ciemnicy kręcone. No jak ten grubasek tutaj wygląda. O, tu jeszcze jakaś jedna grotka jest, ale nie, to jest tylko takie pitu pitu. Dobra, ten grubasek jest drzewkiem, czy jest... Nie, jest go. O, jeszcze jeden. Tam jeszcze jeden na drzewie wisi. No, fajnie byłoby go ściągnąć. Dobra, póki co mamy kolejnego. Aby mój pomysł się sprawdził, kiedy to przerąbę te grube wzdłuż i będą chyba się miały lepiej palić według moich ustaleń, ale dobra, siekierę na razie zostawiam, bo idę dalej walczyć o drewno. Cieniaski też pozbierać trzeba. Trzeba jeszcze znaleźć fajnego jakiegoś żywego żywy kawałek drewna na ruszt, żeby sobie jedzonko na ogniu zrobić. Tu jaka sprytna dziurka na wylot. To jest jakby to były działania jakieś wojenne, to idealnie do obserwacji za skały. Nie wiem, czy się na tego drugiego nie przyczaić, bo też jest dosyć gruby. Ale dobra, póki co idę zobaczyć tego na drzewie. Bo kurczę, jest kozacki. Jest na pewno suchy. Ale czy uda mi się go ściągnąć? O nie. Wisi. Musiałem tam łazić, ale bardzo nie chcę ryzykować takimi skakaniami, ale fajnie jest. No tutaj to drzewo to chyba jest na stówkę suche. Teraz zobaczymy, czy moje survivalowe oko jest dobre i spostrzegawcze. Pięknie. Dobra. Spróbujmy coś tutaj urąbać, usiekać. Zobaczymy. Jak tam piła. Da radę czy nie da rady?
Jestem w trakcie rąbania. Już nie piłuję, bo szkoda tego. Szkoda mojego czasu i energii. Nie wiem, co to jest za drzewo. Wygląda na dosyć fajne i że się będzie fajnie paliło. Coś z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże. Ale rąbę na patencie, żeby nie użerać się później z krótszymi elementami, to przerąbuję sobie takie o tutaj miejsca, a później po prostu je łamę jako na dźwigni. Więc taki mój patent na rąbanie długich elementów. Okulary, fajna rzecz w lesie mieć takie. Po pierwsze wieczorem troszeczkę rozjaśniają, po drugie chodząc po lesie, no patyk w oko w tych warunkach to byłoby przekleństwo. No i podczas rąbania oczy bezpieczne, nic nie wleci do oka, więc potrójna jakby korzyść tego. No dobra, lecę dalej z tym. Hałasu co nie miara. Mam nadzieję, że chłopi nie przyjdą i mnie nie przegonią. Albo nie zadenuncjują na służbę leśną. Pozdrawiam wszystkich leśników, którzy naszych pięknych lasów pilnują. Drzewo jest takie wręcz pomarańczowe w środku. Kurde, nie wiem, co to może być za gatunek drzewa, ale mówię, no wygląda na dosyć fajny i że będzie kozacko się paliło. No i takim sposobem, zobaczcie, są 4 miejsca, czyli 3 miejsca, gdzie się to fajnie złamie. Tu jeszcze troszeczkę w tym najgrubszym miejscu. Dobrze, teraz wam się pochwalę. O, tym takie chciałem rzeczy osiągnąć, no i osiągam. Fajnie, to na pewno się będzie lepiej paliło niż w całości, bo w środku jest suche, a takie zanim by się tam osuszyło na zewnątrz, to byłoby troszeczkę gorzej. Dobra, lecę dalej. Prace idą jak szalone. Jestem na dobrej drodze. Drewno się fajnie rąbie. Już troszeczkę mam. Grubaski, cieniaski, no i jeszcze trochę do porąbania. I oprócz tego to drewno, które wam pokazywałem na początku, które stoi tutaj tuż obok, jakby było przygotowane dla mnie. Więc idziemy do przodu i co? Ile to zostało minut jeszcze? Kilka. Dobra, muszę zrobić porządek na karcie i mam nadzieję, że jeszcze coś mi się uda nakręcić przed zmrokiem. Dobra, tyle. Na razie. Cięcie. A tutaj wam chcę pokazać, jak wygląda skałka Pandy w pełnej okazałości. Okej.
wygląda. Tu cały masyw jest tego widoczny. O rany, ale się zasapałem. Przygotowanie drewna na całą noc zimową porą jest dosyć sporym wydatkiem energetycznym. Na chwilę będę jadł i to będę jak jadł. O rany, będą mi się uszy trzęsły chyba. Dobrze, wracam do zajęć przygotowawczych, bo już to w minutach można liczyć, jak już zapadnie zmrok, więc najprawdopodobniej widzimy się przy ognisku dopiero. Ok, cięcie. Drewienko przygotowane, już bardzo mało widać, no ale jest przygotowany dosyć duży stosik. Jeszcze teraz szybko idę jakąś gałązkę na patyk do boczku, który dzisiaj będę zajadał, sobie znaleźć. No i co, jeszcze kaszaneczkę mam. Mam kaszankę i boczuś wysokoenergetyczne, jedzonko, bo Jezu, namęczyłem się przy tym drewnie przeokrutnie, ale dobrze, jestem już przygotowany. Dobrze, cięcie, puh. Totalny mrok nastał, ognisko się pięknie pali, woda się gotuje. Niestety nawet czajniczka nie widać, coś połyskuje, więc może zobaczycie to. No, co? Za dużo już nie pokręcę dzisiaj, ale jeżeli chodzi o testy, to piła do miękkich drzew jak sosna to jest idealna, ale jak już jest, nie wiem co ja tam właśnie ten pomarańczowy, to pomarańczowe drzewo, co to było, czy to była akacja może, ale nie miała kolców za dużo, więc to chyba nie była akacja, nie wiem, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. No to się mocno muliło ostrzem tej piły, zęby się ślizgały. No i co, no nic wam już tutaj dzisiaj nie pokażę. Wszystko co mogę wam pokazać to tylko ognisko, bo daje światło. Muszę doinwestować i kupić sobie jakieś fajne oświetlenie. Chwilkę pobędę w ciszy, żebyście usłyszeli ten dźwięk tego ptaka, który tam w oddali daje o sobie znać. No i jestem gotowy tutaj do spania.
Tak wygląda moje legowisko. Karimata, materac pompowany BB Bag. Dzięki, Dominik. Dzisiaj się na pewno przyda, bo kapie na mnie. I śpiworek. No i tyle. Zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj w nocy. Mam nadzieję, że bez żadnych niespodzianek. Dobranoc i widzimy się jutro rano. Witam, serwus. To ja, wasz szalony podróżnik. O, jest godzina około. Jest godzina 5:30. O, niestety ja się muszę zrywać, bo dzisiaj jest poniedziałek. Więc czas wstawać. A i tak pora roku jest taka, że nawet jakbym wstał godzinę później, to jeszcze byłoby ciemno. Więc nie ma różnicy, o której to nagrywam. Noc przespana spokojnie. Bez żadnych chłodnych momentów. I o dziwo, na dole tylko skarpetki i gacie. Żadnych kalesonków, żadnych dresików nie miałem na sobie, więc jest ok. No u góry wiadomo, kaptur, żeby głowa nie zmarzła i szyja. No i co? I teraz się zbieram. Za chwilę jeszcze coś do was powiem. Póki co jestem mocno zaspany. Dobra, cięcie. Właśnie dotarłem do celu. Jestem w Krasawie. Jest poniedziałkowy poranek i tutaj należy zakończyć wyprawę. Na dowód przedstawiam wam tabliczkę z napisem Krasawa. Tak wygląda centrum Krasawy w poniedziałkowy poranek. Cel mini wyprawy osiągnięty, biwaczek udany, także żegnam się z wami i do zobaczenia na kolejnym wypadzie lub koncercie lub gdzie indziej, gdzie będę akurat miał kamerę i będzie się coś ciekawego działo. Na razie.